Cześć! Znajdujemy się w widnej dzielnicy Seulu, niedaleko Olimpijskiego Parku, w którym odbyła się Olimpiada w 1988 roku. Mamy kilkaset metrów do podejścia. Właśnie podjechaliśmy metrem z tym oto białym osobnikiem. Jesteśmy teraz obok sklepu 7-Eleven, w którym kupiłem sobie wodę gazowaną z lekkim posmakiem limonki i wyobraźcie sobie, kupiłem taki gimbap, czyli odpowiednik sushi w Japonii za 10 zł, to jest bardzo dużo kawałków, około 10, i pan nie chciał mi sprzedać, ponieważ był przeterminowany. Pokazał, że mam wybrać inny i wtedy mi sprzedał, więc takie rzeczy tylko w Korei. I tutaj wychodząc z metra, zobaczcie dosłownie jaki jest budynek tuż obok. Słynny wieżowiec, można na niego wjechać, ale wiąże to się z opłatą. Nie pamiętam, Kasia mówiła, ile to kosztuje, ale może napiszę tutaj poniżej. Idziemy w tę stronę do Parku Olimpijskiego. Zobaczcie, mamy tutaj flagi z całego świata. Zobaczymy, czy znajdziemy Polskę. Jak będzie Polska, to skameruję. Zbliżamy się do Parku Olimpijskiego i mamy Portugalię i naszą kochaną Polskę. Z 200-300 metrów i jesteśmy. Jakby tutaj była całkowicie nowa dzielnica, nowe budownictwo przy takim parku, który ma już 37 lat. Tak. Olimpiada w Seulu to olimpiada, której nie pamiętamy, bo urodziliśmy się po niej. Później była chyba Barcelona, z tego co pamiętam. Pamiętam nie z oglądania, ale bardziej tutaj z jakichś, jakby to powiedzieć, no z opowieści, powiedzmy, z historii. I tak samo później była Atlanta i pierwszą, którą pamiętam, to Sydney. I pamiętam ceremonię otwarcia i tam taka mała dziewczynka śpiewała. O matko, nawet słuchałem, z Australii ona była, no, jak to Olimpiada w Sydney. Bardzo ładna piosenka, no ale to było 12 lat po Seulu i miałem wtedy 9 lat. No i teraz jakoś musimy przejść na drugą stronę, jakieś pasy znaleźć i liczymy, że to jest otwarte, nie jest w przebudowie, zamknięte czy cokolwiek. No nie wygląda to najlepiej, jakby to było ogrodzone. Może z drugiej strony będzie podejście, no zobaczymy, może jest jeszcze na to jakiś sposób. Stamtąd przyszliśmy z metra, kilkaset metrów, a tutaj mamy informacje po koreańsku, jakieś obejście. Nie wiemy, co się dzieje dokładnie, ale liczymy na to, że coś zobaczymy. Jest jakieś wejście, jest jakiś parking. Zatem chyba to żyje w jakiś sposób. Pozamykane. Także tego. Kto pamięta tę olimpiadę? Zawody z tej olimpiady, różne dyscypliny, niech napisze w komentarzu. Tam jakieś górki są. Rzeźba. Tam z daleko z tyłu. Za tą żabą. Coś w ten deseń, ale nie wiem, czy pokażę to naszym drogim widzom. No, tam z tyłu za tą Kasia zobaczyła kwiaty i powiedziała migiem, Darek, w podskokach do kwiatów. Ale tak nie powiedziałam.
Taka jest prawda, taka jest naga prawda, Bambusy tam, no. taka jest naga prawda. Bardzo prześmiewcze. Gdzie jest Sami? Tu, Tu jest. Te bambusy na wzgórzu. O, bambusy. A ja mam tu jednego bambusa białego, biało-żółtek. O, fajnie rosną. Nie tylko my wpadliśmy na pomysł, żeby pójść do kwiatów, czy nie tylko Kasia wpadła. O, motyle sobie latają. Zaraz dowiemy się, co tutaj w trawie piszczy. Zinia elegans Jack. Nic mi to nie mówi, nawet pisząc. No jak u mojej babci, no. Idziemy pod górkę. Będą ponoć schody, a na prawo już widać jakieś areny. Areny, stadion, to nie gladiatorzy, że arena. No arena taka, no mówi się czasami na przykład tam w Gdańsku była, a nie, Ergo Arena. Ergo Arena, nie? No Ale to, to jest nazwa własna. no to nazwa własna. A generalnie Koreańska. Areny, no to chyba były takie, mi się bardziej kojarzą z gladiatorami jakimiś. No trochę tak, masz rację, Stadion. kochanie. A tutaj mamy młody bambus. Stadiony. Tak było tutaj. Na mapce było, że jest parę. Na bogato! Nie powiem aren, tylko tutaj budynków. I las sosnowy, jak ja to kocham. Dużo dziś lata samolotów wojskowych, a ostatnio uświadomiliśmy sobie, że my do sąsiedniego kraju, jedynego kraju lądowego, z którym Korea Południowa graniczy, czyli z Koreą Północną, mamy zaledwie 50 km. Będziemy chcieli pojechać pod tą strefę jak się nazywa, zdemilitaryzowaną, DMZ w skrócie. I nie będzie można tam podjechać idealnie pod samą granicę punkt, tylko tam w rejon, powiedzmy. Duża szansa jest, najprawdopodobniej autem też nie da rady dojechać. Wiesz, jak gdzieś auto zostawić Tam na się parkingu, chyba wycieczki takie Zorganizowane. Wycieczkę zorganizowaną. ale też podjedziemy, znajdziemy miejsce, gdzie można bez przewodnika, bez żadnej agencji dojechać jak najbliżej granicy samemu. Więc to też będziemy próbować i będzie fajnie, już nie możemy się doczekać. Zobaczymy Koreę Północną i wiemy, to też trzeci punkt, do którego podjedziemy. Jest, jeśli tam autem można, ale chyba można, jest Starbucks z widokiem na Koreę Północną, więc to też pewnie zahaczymy. Zeszliśmy z górki, a tam jakieś pospolite ruszenie. Podejdziemy, zobaczymy co tam jest, ale już tutaj jest, nie chcę powiedzieć głośno, ale słychać dosyć głośną muzykę, więc zobaczymy co tam jest, ale tam też jakieś takie słynne, nie monumenty, ale takie posągi były, więc zobaczymy co tam jest, więc idziemy w tym kierunku. Dobra, trochę się uspokoiło od tych fanek zespołu Rising, nie wiem. Nawet jest informacja o tym, że będzie wzniesienie i że może być trudniej po prostu iść pod górę. No ale nie spodziewamy się tutaj jakichś wielkich stromizm. Jest i woda i będziemy przechodzić mostkiem. A, tam są te flagi. Albo możemy odbić w lewo, albo iść wprost, ale to już od Kasi zależy, tak ona tutaj decyduje odnośnie Na trasy. mapę zobaczyć. Zrobiliśmy taką małą pętelkę wokół tego parku olimpijskiego. Tam już widać flagi. I kościół, my po tego kościoła szliśmy. Koło tego kościoła nawet nie widziałem go. I można byłoby tu spokojnie parę godzin połazić, ale Jest nam dużo już dzisiaj szlaków, nie? wystarczy. Tak, dużo górek, ale nam dzisiaj wystarczy. Zaczyna być nam w brzuchach burczeć i musimy coś powoli. Tak? Ja nie jestem taka bardzo głodna, po prostu jest mi ciepło. Nie, właściwie fajny wiaterek. No i widzisz, znowu się kłócimy na wizji, no.
Znowu się kłócimy, tak? Wcześniej o tamten list, wcześniej tam kłóciliśmy się o inne Ale nie sprawy. musimy się w tym samym czasie czuć głodni i w tym samym czasie czuć, że jest nam za ciepło. No właśnie, więc same problemy w podróży, ponad rok i 3 miesiące w ciągu tutaj na 6 metrach kwadratowych, teraz no trochę powiększyliśmy sobie te metry kwadratowe. Jak Ci nie podoba, to możesz się w łazience dzisiaj zamknąć. O, no tam będzie 4 metry kwadratowe, to bliżej do busa. No więc za parę dni już wracamy do naszych 6 metrów kwadratowych. Trzymajcie kciuki, aby bus przejechał cały i bez żadnych historii, żeby ten import auta jak najszybciej potoczył się. I z tego, co jeszcze tutaj ostatnio się dowiadywałem, co mnie zaskoczyło, bo szczerze mówiąc zawsze byłem pewien, że olimpiada zimowa, igrzyska olimpijskie zimowe i letnie zawsze były na zmianę co 2 lata mniej więcej, tak jak jest teraz. Natomiast w 1988 roku oprócz igrzysk letnich w Seulu, tu gdzie jesteśmy, były także igrzyska olimpijskie zimowe w Calgary, w Kanadzie bodajże Calgary jest, albo w Stanach, już nie pamiętam, no ale gdzieś w Ameryce. I to była ostatnia impreza, gdzie zarówno igrzyska zimowe i letnie były razem. Później się one rozdzieliły i w 1992 były w Barcelonie, a jeśli chodzi o zimowe, to chyba pierwsze były w 90 albo 94. 94 to chyba Lillehammer, ale mogę się mylić. Więc tak to było. One się rozdzieliły, to był ostatni raz razem w 88. Nowe budownictwo, a tutaj stare sosny albo chyba stare sosny, nie wątpię, że tutaj przesadzili. Starają się je tutaj utrzymać. Tam wewnątrz też to samo. Fajnie. Mamy obiad, bibimbap, smażona wieprzowina, bardzo dobra. I Kasi zasmakowała zupa kimchi, bardzo istotna. Dodatkowo ryże, sosidło i taki klimat bardzo swojski w restauracji. Tak nasza knajpa wygląda, 24-godzinna. Tutaj dania za 6 tysięcy albo za 8 tysięcy. Zapłaciliśmy w okolicach 50-60 zł, ale najedliśmy się bardziej niż ostatnim razem. No, fajne doświadczenie, fajne tutaj odnalezienie. I ryż był za darmo, wszystkie te dodatki były za darmo. Polecam. Cześć, właśnie opuściliśmy nasz hotel, w którym spędziliśmy 17 dni. Niestety nie udało się przedłużyć tego hotelu na ostatnie 2 dni w Seulu. Zatem musieliśmy tutaj wyjść z tego hotelu i znaleźć jakiś inny. I właśnie znalazłem jakiś inny. Kasia poszła na pieszo, ponieważ mamy gdzieś parę kilometrów. Kasia powinna w 40 minut tam dojść z psem, ponieważ taksówki z psem były 70% droższe niż zwykłe taksi, zatem no, płacić 60 zł za krótki przejazd albo więcej, no to jest sporo pieniędzy. I ja tutaj czekam żeby przewieźć wszystkie te graty, które teraz zobaczycie. Wszystkie te graty, to jest cały nasz Mandzur i czekam na taksówę, która mam nadzieję zaraz się znajdzie, bo wziąłem większą taksówę, żeby te graty się zmieściły, żeby ktoś tam nie jęczał, że za małe auto ma. Zatem zmieniamy hotel, tam spędzamy 2 ostatnie noce w Seulu. Dzisiaj już auto powinno być, kontener powinien być już w porcie w Busan, natomiast auto za parę dni będzie do odbioru, jak dojedziemy do miejscowości Busan, czyli kolejna przeprawa za parę dni to będzie właśnie przejazd pociągiem z Seulu do miejscowości Busan. Też liczymy, że nie będzie problemów, bo taksówa, jakbyśmy chcieli taksówę wziąć, to taksówa ponad 1000 zł za te kilkaset kilometrów kosztuje, zatem cholernie drogo, no ale tak można było się spodziewać, zatem liczymy, że nas wpuszczą do pociągu razem z naszym całym Mandzurem. Jesteśmy obecnie w kawiarni dosyć długo, parę godzin. Kupiliśmy kawę, herbatę, jakieś ciastko. Ciastko, które było z kukurydzą. Wyobraźcie sobie, ciasto było z kukurydzą. Zaraz zbieramy się do hotelu. Jesteśmy już w pokoju hotelowym. Piękne ściany, czerwone, tutaj ten hotel pięknie wygląda. Oczywiście mamy jakiś podrzędny hotel, zatem tutaj nie liczyliśmy na luksus, tylko bardziej na to, żeby po prostu przenocować. Dzisiaj, mimo że wiele się nie działo, to tak naprawdę trochę nas to wszystko wykończyło. Z rana, tak jak pokazywałem, przenosiliśmy się z hotelu. Oczywiście, jak to typowi Polacy, wymeldowani o godzinie 12, a my o 11:50 tam ileś wynosiliśmy graty, więc akurat.
I sytuacja była następująca, że tak jak wspominałem pewnie, Kasia poszła na pieszo 40 minut mniej więcej, bo taksówka pokazywała 70% drożej niż normalny ten przejazd, licznik razy 1,7. I Kasia poszła na pieszo i ja w trakcie próbuję zamówić, no mamy dużo tych gratów, taksówkę rozmiaru XL, czyli tam jakąś kombi powiedzmy. I w Uberze, jak i w Kakao Taxi pokazuje, w Kakao T, tak Kakao Taxi, tak się to w skrócie nazywa, Kakao T, pokazuje, że nie ma dostępnych taksówek XL. No i tak zamawiam jeden raz, drugi raz, trzeci raz w Uberze, później właśnie w tym Kakao T, tam w ogóle pokazuje, że nic nie ma. No i nie wiedziałem co robić. Na szczęście po paru próbach wyskoczyła tam gdzieś opcja, że można zamówić jakiegoś tam partnera, nie wiem co to jest, jakieś inne typy taksówki i licznik był tam też w okolicach 1,7, może nawet bliżej 2, więc tak naprawdę jakbyśmy wcześniej zamówili taksówkę dla psa i Kasia nie musiałaby iść z psem i moglibyśmy wszyscy razem przejechać w tej samej cenie, jak ja przejechałem godzinę, półtorej godziny później. Niekoniecznie. Niekoniecznie? No nie wiesz, czy ta taksówka wzięłaby psa, czy nie. Znaczy ta nasza by nie wzięła pewnie ten, ale ten sam przelicznik byłby, tak? Bo tam wyszło w okolicy 15 000 za te 15 minut jazdy. Wyszłoby podobnie, bo licznik widziałem tam w okolicach właśnie 2 był. Więc praktycznie to samo było, ale niestety nie udało się, więc Kasia poszła na pieszo, a ja w komfortowych warunkach nie chciałem tego, nie wiedziałem, bo w tygodniu, jak zamawialiśmy taksówki, zawsze tam był licznik tam razy 1,2 dla psa, 1,3 to już maksimum, a dzisiaj pojawiło się 1,7 i nawet przy jednym typie taksówki nawet 2,0 był licznik, więc w soboty, w niedzielę, tam w okolicach 12, nie wiem, po prostu więcej osób jeździ i jest po prostu drożej. Zatem taka sytuacja, żeby tutaj w Seulu, ale pewnie też w innych miastach, bo z taksówek ogółem nie korzystamy. Nie jechaliśmy metrem, po prostu mieliśmy dużo mandżuru ze sobą, więc no, taka sytuacja, więc troszkę tutaj nieznajomość spowodowała tego, że Kasia i pies mogliby po prostu nie pójść na pieszo, tylko pojechać klimatyzowaną, ładnym autem. Hyundai chyba Staria się nazywa, taki duży, w stylu Volkswagena, Caddy, coś, takie auto podjechało. No nieważne. Podjechaliśmy i ku mojemu zaskoczeniu tuż przed zamówieniem taksówki sprawdziłem godzinę zameldowania. Okazało się, że mamy zameldowanie o godzinie 19. To, co mamy tutaj, to jest motel, więc podejrzewam, że w motelach może być godzina późniejsza zameldowania. No i przyjechaliśmy do hotelu i pan mówi, że jeśli byśmy chcieli wcześniej wejść do pokoju, to 40 000 wonów, czyli mniej więcej połowa ceny hotelu, tam w okolicach 100 zł. Zatem powiedzieliśmy, że no to poczekamy, a to było czekania z 5 godzin. Tak, 12, 19 to nawet dłużej, tam 13 w okolicach prawie 6 godzin. I znaleźliśmy tutaj kawiarnię, do której pozwalali psy. Pozwalali psy tutaj wpuścić i siedzieliśmy w kawiarni bardzo długo. W międzyczasie najpierw Kasia, później ja poszliśmy coś zjeść. No i posiedzieliśmy sobie przy kawce. Jedno z dziwnych rzeczy, które jedliśmy, wzięliśmy sobie sernik pierwszy raz od dłuższego czasu i sernik był z piękną kruszonką, nazywał się baskijski, ale miał jeden dziwny dodatek. Nie ryż, tylko kukurydzę, miał kukurydzę w środku, więc po prostu ja byłem pewien, że to są jakieś takie, jak zobaczyłem to, nie wiem, jakieś tam brzoskwinki małe, czy jakieś takie owocowe sprawy, a to były niestety kukurydze. No, nie komponowało się to, no, ale w Azji takie rzeczy można spotkać, takie dziwne połączenia dla nas nie do końca spotykane i tak samo to, co Kasia też mówiła chyba na Instagramie, chociaż może tutaj na YouTubie też, że pomidory są traktowane jak owoce. I też ostatnio widziałem, chyba oglądając film ostatnio, jest taki film fajny, Parasite, polecam, z 2019 roku, koreański, z koreańskimi aktorami, ale chyba reżyserowany przez Amerykanów. Już kiedyś oglądałem i jakoś miałem ochotę obejrzeć jeszcze raz i tam właśnie były owoce i pomidory na jednym talerzu, z tego co pamiętam, albo gdzieś mi się to, albo tutaj w rzeczywistości, albo z tego filmu zapamiętałem takie połączenie. Zatem no, tutaj można w Azji, w Korei, jak i w innych krajach, czy Azji Południowo-Wschodniej, czy tutaj Korei, Japonii, pewnie takie połączenia można spotkać. I byliśmy w tej kawiarni bardzo długo, posiedzieliśmy je o godzinie 19, przyszliśmy tutaj na pieszo, bo już tutaj kilkaset metrów do hotelu i mamy temat ogarnięty, klimatyzacja działa, aczkolwiek mieliśmy śmieszną sytuację, szukaliśmy pilota do klimatyzacji.
No i Kasia tutaj mówi, nie możemy znaleźć i Kasia mówi, że może na tym pilocie jest gdzieś tutaj przełączniki do klimatyzacji. No i miała rację. Ja poszedłem do recepcji, pan mi pokazuje ten pilot i okazuje się, że na dole pilota te dolne przyciski są do klimatyzacji, więc zintegrowany jeden pilot do telewizora i do klimatyzacji, więc pierwszy raz z czymś takim się spotykam. No i jesteśmy teraz i sprawdzamy właśnie po raz pierwszy bilety pociągowe na pociągi, bilety pociągowe w aplikacji Korail, tak się chyba to wymawia, koreańskie pociągi, Korea Rail, tak można to rozwinąć. I na poniedziałek wygląda spoko, że tak naprawdę od godziny tam 11-12 jest bardzo dużo wolnych miejsc, tych pociągów jest sporo i co ciekawe, będziemy jechać pociągiem najprawdopodobniej tam w okolicach 130 zł za osobę przez całą Koreę, ale 2,5 godziny. Będziemy jechać pociągami, które będą rozwijały prędkość 300 km na godzinę, czyli no to jest podobno, jeśli chodzi o prędkość, podobnie jak japońskie Shinkansen albo Shinkanseny, nie wiem jak się to dokładnie wymawia, bo jeszcze nie jesteśmy w Japonii. Zatem przejdziemy się szybkim pociągiem i sprawdziłem tutaj w pytaniach i odpowiedziach w aplikacji, czy można przewozić psy. Nie ma limitu wagowego, aczkolwiek pamiętam, że ktoś kiedyś napisał, że 10 kg, czyli tak samo jak w metrze. Natomiast tutaj nie było informacji o wadze, tylko że ma być w kontenerze albo w jakimś torbie, żeby nie było tam dla ludzi to widoczne. No i jutro podjedziemy z rana, zobaczymy o której wstaniemy, podjedziemy na przystanek i spróbujemy główny tutaj Seoul Station, żeby nam zabukowali w takim miejscu, żeby można było te nasze graty gdzieś tam niedaleko położyć, a psa pewnie weźmiemy do małego tej nowej skrytki naszej, żeby mógł być tam pewnie w nogach, tak? Myślę, że powinno to się jakoś tam zmieścić, miejmy nadzieję. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale wygląda na to, że jest sporo wolnych miejsc. Z rana, tam w okolicach od 6 do 9, 10 było sporo pozajmowanych miejsc, ale to początek tygodnia, więc może ludzie przemieszczają się z jednej do drugiej miejscowości, a tak poza tym wygląda na to, że od godziny 11, 10, 11 w górę każdy pociąg jest wolny i niektóre to wygląda tak prawie całkowicie wolny, zatem raczej nie powinno być problemu z dostępnością miejsc i że będzie ciasno i będzie ten pies musiał gdzieś być upchany albo nie wpuszczą nas, bo za duży jest, więc musimy poszukać pociągu, który ma jak najmniejsze obłożenie, znaleźć miejsca niedaleko jakichś bagaży albo może miejsc na wózki inwalidzkie, może tam jest trochę więcej miejsca i akurat nie będzie nikt tutaj z wózkiem albo z jakimś innym pojazdem, o tam kołowym nazwijmy to jechał i miejmy nadzieję, że damy radę takie miejsce znaleźć i że w poniedziałek, czyli dzisiaj mamy sobotę, niedzielę, czyli pojutrze zmieniamy miejscowość, a po zmienieniu miejscowości na Busan odbieramy busa, mam nadzieję, w środę. Ale to zobaczymy, będziemy oczywiście Was informować o tym, jak cały proces przebiega, więc jeszcze myślę, że ze 2 odcinki będą przed odbiorem busa, może jeden oprócz tego dzisiejszego, bo no, nie ma co ukrywać, że teraz pracujemy. Aż tak dużo nie zwiedzamy. Wczoraj w tym odcinku w parku byliśmy, to też nam zajęło parę godzin, więc aż tak dużo materiału nie ma, więc myślę, że dopiero będzie ciekawszy materiał, jak zobaczycie, jak nasz bus będzie jeździł po koreańskich drogach. Myślę, że wtedy będzie trochę więcej materiału i chęci i myślę, że tutaj dla Was ciekawszych informacji niż tylko łażenie, no bo tak naprawdę takiego łażenia w samej Tajlandii, gdzie było 85 odcinków, tak dużo łażenia chyba nigdy nie było, jak tutaj przez te tydzień, 2 tygodnie, tam co 2, co 3 dni łaziliśmy pół dnia albo nawet więcej, więc myślę, że tutaj było tego sporo, a tematy bardziej vanlife'owe Was tutaj będą interesować stricte niż tylko i wyłącznie łażenie. Oczywiście będziemy to przeplatać, ale myślę, że teraz było dosyć tego sporo, zatem wrócimy do vanlife'owego życia. Czy coś jeszcze mam tutaj ciekawego do powiedzenia? Jutro bilety, coś pozwiedzamy ostatni raz i pojutrze tutaj mamy wymeldowanie o 12, więc pewnie też do końca podtrzymamy i tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze na koniec tutaj, jak sam pokój wygląda i żegnamy się. Zobaczcie, jaka piękna umywalka w pokoju, nie w łazience. Tutaj mamy samego graty, idealnie zmieściła się pod stolikiem, przy którym mamy komputer, uwaga, klawiaturę, tutaj odtwarzacz DVD, możemy sobie płytę DVD odpalić, piękne, gustowne krzesełka, lodóweczka,
Głośniki mamy tutaj, jakiś system Dolby Surround, na górze głośniki po prawej, po lewej telewizor, to już widzieliście, i łazienka, tutaj już nie wiem, gdzie się światło zapala, bo jeszcze nie korzystałem, z wanną.